Trudno mieć na nią kwity, bo, jak twierdzą dobrze poinformowani, jest ona bardzo wysoko w rankingu superludzi. Impro dla dużych i małych, stand-up, organizuje kursy, pisze scenariusze, występuje w filmach, dużo jeździ taksówkami i szuka ojca do projektu filmowego. Właśnie z tego ostatniego powodu na dywanik u złego ojca trafiła Agnieszka Matan. Osoba, która przestaje być miła, gdy widzi basen lub gołe stopy. Witaj. Witam serdecznie. Bardzo dogłębny research. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję Ci, młoda damo, tak będę Cię już tytułowo, jak ustaliliśmy. No to jest kolejny raz, gdy plan na rozmowę był inny, ale wstałem dzisiaj lewą nogą i uznałem, że czas w końcu wziąć się do pracy, skoro piastuję stanowisko prezesa Towarzystwa Wiecznie Ósmych Jednostek Stwarzających Tacierzyństwo Atrakcyjne Ramy YouTube'owe, w skrócie Twój Stary. Postanowiłem sprawdzić, czy to Ty tak naprawdę spełniasz wymogi ojców. Gotowa? I bardzo dziękuję. Bardzo mi się to przyda. Jestem gotowa. No to grzecznie, młoda damo, i lecimy. Zaczniemy tak sztampowo. Jak to jest szukać ojca i kogo można po drodze odnaleźć? Ja dopiero teraz zaczęłam i zaczęłam szukać jako osoba, no jak widać, jestem młodą damą, ale już nie tak młodą, więc szukam ojca, który naprawdę człowieka w wieku, człowieka w wieku ojca, który mógłby być dla mnie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, dopiero zaczęłam, dałam ogłoszenie, dostałam pierwsze odpowiedzi i muszę powiedzieć, że jest wszystko bardzo ekscytujące i bardzo miłe. Raczej za ojców piszą ich córki. Dostałam kilka wiadomości od córek z bardzo bogatym opisem ich ojców, jacy są wspaniali. Więc jest to też ciekawa informacja o świecie. Dobrze, uznajemy, że jest ok. To drugie pytanie, już takie typowo z rozmów kwalifikacyjnych. Ile jest krów w Kanadzie? Teraz powinnam się tutaj, posłuchaj, tyle, ile być powinno. 11 900 000. To jest stan na 1 lipca 2025. No cóż, lecimy dalej. Co zrobiłabyś, gdyby na casting zgłosił się Robert Redford? Przyjęłabyś jako ojca, czy wyznałabyś mu, że od zawsze widziałaś go w innej roli? Nie, nie mogłabym, nie, to byłoby nieetyczne. Zawsze, chociaż rzeczywiście, no oczywiście już tutaj świętej pamięci tak zwanej, ale no, jednak ogromny crush. Ja nie szukam sugar daddy, tylko szukam ojca, więc nie przyjęłabym. Powiedziałam, przykro mi Robert, nie przeszedłeś w tym castingu. Zapraszam na kawkę. No, czyli jednak. Dobrze, wszystko się zgadza, sprawdzamy. Kolejne proste pytanie. Gdybyś miała pozbyć się jednego województwa z Polski, to którego i dlaczego? Kontrowersyjne pytanie. Ale ojcowie Ja tak muszę mają, być ojcowie są bardzo kontrowersyjni. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie, odmawiam. Nie wiem. Ja powiem Ci tak, ja lubię bardzo wiele województw. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje ulubione. Nie, ale nie Najpierw. takie było pytanie. Nie, to Bardzo takie było, lubię, bo to jest przepraszam ważna bardzo, nie było takie informacja dla pytanie. kogoś, kto będzie tego słuchał, nic o mnie nie wiedząc. Bardzo lubię, czy Dolny Śląsk najbardziej, bardzo lubię Śląsk, kurde, bardzo lubię Podlasie. Pomorze, okolice Szczecina, no jest tyle świetnych miejsc. Ja muszę powiedzieć, no jestem mazowieckiego pochodzenia, że nie usuwałabym Mazowsza, ale u nas trochę no wieje nudą. Nudne jest Mazowsze, takie jest mało charakterne. Zapisałem sobie, że nie odpowiadasz na pytania, bo pytanie było inne, ale tak pamiętam, że była kandydatka na posłankę z Radomia, która mówiła, żeby wyssać Warszawę z Mazowsza. Było tak. Żeby Warszawę, nie, ja bym trochę Mazowsze, ja bym Mazowsze podłączyła pod jakieś Podlasie, pod Śląsk. Więcej Ślązaków na Mazowszu. Trochę się podlizuje, ale Ślązacy świetni ludzie. To oczywiście, że świetnie, to nie ulega wątpliwości. No dobrze, ale tak, szukasz ojca na Wigilię, no a wystąpiłaś z kościoła, to wytłumacz mi teraz, czy to znaczy, że na tej Wigilii będzie można zjeść kebaba, czy nie? Ale ja Ci dziękuję za ten research. Słuchaj, jeżeli tata wybrany będzie miał ochotę, to ja przygotuję. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne na pewno, ale chociaż wystąpiłam z kościoła, to ja bardzo lubię obchodzić święta tradycyjne. I jedno nie wyklucza drugiego. Klasyczne ojcowskie pytanie, skoro nie mieszkasz w kościele, to dlaczego drzwi za sobą nie zamykasz? O.
Może, bo to ja od razu taki mam, a czy to metaforyczne, czy to drzwi życiowych? Nie, zamykam za sobą drzwi. Tak? No to Nie, ja ale nie, światło gasisz? tak, Światło gasisz? nie. A kolegę masz w elektrowni, że światła nie gasisz? No to trochę... W Kozienicach znam parę osób. Mocno, no to w końcach to dobrze. A powiedz mi, czy masz jakąś rodzinę w Somalii? I niestety nie mam. No bo akurat tam jest najwięcej posiadaczy twojego nazwiska. A, bo to jest w ogóle, bo to jest hebrajskie imię, więc Tak, jest też w tak. innych No częściach ale świata najwięcej w Somalii, dużo, młoda damo. ale w Najwięcej w Somalii Somalii. najwięcej. Byłoby 6911 matanów. byłoby to bardzo ekscytujące, gdyby się okazało, że tam żyje moja rodzina, nieznana mi. Na Kiribati tylko jeden matan jest i faktycznie to z tego hebrajskiego, skoro mówisz, to mógłby być dar dla Kiribati twojej rodziny, bo to dokładnie po Ja hebrajsku muszę ci dar. powiedzieć, że naprawdę masz takie różne ojcowskie cechy i masz ciekawostki I geograficzne. suchary, no wiadomo. Y, No. mhm, Tak, dobrze, nie, fajne. no to taka praca. Powiedz mi, ile waży Radom? Ile waży Radom? Mhm. Mm, Radom waży 6 biliardów ton. No dobrze. Mm. Czy twój ojciec musi być taksówkarzem, skoro przez jakiś czas to taksówkarze ci ojcowali? Nie musi być w ogóle taksówkarzem. Gdyby się tak przypadkiem wydarzyło, że byłby, to byłoby ekstra. Ale na przykład gdyby w ogóle jeździł samochodem i chciałby mi pokazać, jak samochód działa, to ja chętnie się dowiem. No bo kiedyś częściej, podobne właśnie ci ojcowali ci taksówkarze i dlatego tak pytamy, bo tutaj wiesz, w gronie naszego stowarzyszenia musimy wytypować, kto się by nadawał. Więc tak, wiesz. A masz prawo jazdy? Bo wiem, że to ojcowali ci wtedy, bo mama nie miała prawa jazdy, tak? To z tego Ale powodu. bar- Ale proszę odpowiadać na pytanie, dobrze? Jestem, więc odpowiadam na pytanie. Jestem posiadaczką prawa jazdy. Ja wiem, Ach. jak działa samochód. Bardzo źle jeżdżę. Natomiast gdyby ktoś zgłosił się na ojca i chciał mi jeszcze raz pokazać, jak działa samochód, to ja chętnie się dowiem. Dobrze, kolejne pytanie. Czy podoba ci się moja kominiarka? Słuchaj, jestem nią zaskoczona nieco. Wydaje mi się, że ona jest trochę ciepła. Ja bym ci zaproponowała jakąś taką wersję w tych barwach twoich ulubionych, lżejszą, bo wygląda na gorącą troszkę. No, a czegoś też się nie robi dla córki. Żeby ładnie wyglądać, widzisz? Dobrze, kolejne. Kogo oprócz pijanego Ułana zaprosiłabyś na wesele? Mhm. Zaprosiłabym, myślę, jakiegoś takiego znanego człowieka, który wydaje się rozrywkowy, na przykład Michała Milowicza O, ciekawy wybór. albo Piotra Gąsowskiego bym zaprosiła na wesele. No to już w ogóle dobry wybór. Mam Taki wrażenie, że z faktycznie. nim jest dobra zabawa. On też ma takie wrażenie. Tak słyszałem. Dobrze. Co z tych pytań dziwnych? Co byś zrobiła, gdybyś znalazła pingwina w zamrażarce? Pewnie za pierwszym razem zaczęłabym pewnie bym nie wiedziała, co to jest. Musiałabym go dopiero wyjąć, sprawdzić i zobaczyć, że tam jest jakaś noga, jakiś brzuszek, jakieś coś tam. Pewnie bym bardzo krzyczała i rzuciła nim. No a później, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy są jakieś momenty w moim życiu w ostatnich tygodniach, których nie pamiętam. Więc najpierw bym krzyczała, a potem bym zrobiła rachunek sumienia. Rachunek sumienia. No ty tu cię Wiesz, podejrzanie cię. ja jednak byłam Podejrzane. zaangażowana w kościele, więc nomenklatura mi pozostała. No ale odeszłaś już kilka lat temu. To tak nie wyrwałaś tego z siebie. Zbyt wiele lat robiłam rachunek sumienia. Dobrze. No to skoro mówimy przy liczeniu, ile razy widziałaś swoje bose stopy? Z- To z 2 razy dziennie na pewno, no. A czy muszę liczyć Nie, dokładnie, pytam, bo na ile przykład dni widzisz, jestem na ziemi? nie, ale wieść gminna niesie, że to jest coś, czego nie potrafisz znieść, widoku bosych stóp. I na przykład detektyw Adrian Monk wyznał, miał podobny problem, że widział swoje stopy 3 razy w życiu. Nie, no to tak nie mam. Też chciałabym to sprostować, że swoje stopy albo stopy ludzi mi znanych
to nie jest tak, że jak widzę w ogóle stopę, to od razu umieram, ale stopy obcych ludzi, że jesteś na jakichś warsztatach albo prowadzisz warsztaty, a ludzie nagle mają takie, że zdejmujemy skarpety, ludzie ściągający skarpetki i buty w komunikacji, w kinie, naprawdę zlitujcie się. Więc jest coś takiego jak znana stopa i obca stopa. I to są dwie inne stopy zupełnie. W ogóle jest świetny pomysł na portal, znana stopa. Szczerze mówiąc, Y, kliknąłbym. Czuję, że byłoby wielu zwolenników i Tak. internautów tam sobie surfowało po tej Zapiszę sobie stronie. domenę na wszelki wypadek. Znana stopa. Okej, no to coś mamy. Kolejne z pytań z rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli hot dog będzie zwiększał swoją objętość, w którym miejscu się złamie i dlaczego? Mhm. No, myślę, że to też zależy, czy już hot dog przed spożyciem, czy hot dog po spożyciu, więc to jest jakaś bardzo skomplikowana sytuacja, czy to wszystko nastąpi już po trawieniu, czy jeszcze jak jest w całości, ale myślę, że granica twojego żołądka wyznaczy ten punkt. Dobrze. Dlaczego baseny powinny zostać zakazane? Słuchaj, ja bym może troszeczkę tu skręciła, bo nawet nie byłabym aż taką. Wydaje mi się, że sauny są gorsze. No to Baseny to popatrz, jeszcze, to dziwne, baseny bo to jeszcze jak dają radę, ale sauna to jest bardzo dziwne miejsce, gdzie ludzie dogadują się, że będą sobie siedzieli na golasa, będzie bardzo gorąco, nie będzie można mówić i wszyscy będą udawali, że w ogóle ich nie interesuje, jak wyglądają inni ludzie na golasa. I ja bym bardzo chciała też głośno powiedzieć, że przestańmy udawać, że jesteśmy Finami i że my od dziecka na luzie siedzimy na golasa z innymi ludźmi. To jest bardzo ciekawe, jak możesz być zamknięty w pokoju z innymi golasami, co oni tam mają. I to jest koniec hipokryzji po prostu. co muszę w takim wypadku mojego informatora dojechać, bo on napisał, nie znosi basenów. Nie było nic Nie, to jest to jest nieprawda. Nie, ja średnio pływam, ojciec mnie nie nauczył, ale nie, i nie mam żadnych emocji z basenem. Ale już sauna mnie dziwi, po prostu. Jestem taka zaskoczona. No to akurat nam się wylosowało pytanie o czymś już mówiliśmy, czyli proszę cię o pomoc w naprawie samochodu i Mhm. daję ci latarkę. Dlaczego świecisz sobie, a nie mnie? Mm. Świecę sobie, bo po prostu jeszcze mam taki podręcznik do naprawy samochodu i najpierw sprawdzam w książce. Ty podręcznik, proszę, to się nic się nie. No jaj, tutaj będzie minusik. Ja nie wiem, czy na taksówkę możemy cię wziąć. Tu pytanie, co ciekawe, usłyszałem na nie nawet odpowiedź, która jest zaskakująca, ale jestem bardziej ciekaw twojej. Dlaczego psy mają zimne nosy? Sprawdzam wiedzę ogólną. To jest takie typowo Ja to, ojcowskie. ja to kiedyś wiedziałam, ale nie, no nie jest chyba też, że mam psa też, Jackie, zaraz będę musiała z nią porozmawiać. Dlatego, bo tak się, no nie chłodzą się chyba tym nosem. Nie wiem. Ja mam odpowiedź tak irracjonalną, że na pewno nie jest poprawna, bo usłyszałem ją od innego ojca, więc jest to klasyczny suchar, żeby drugiego psa w tyłek nie parzyło. Ale pytam, czy ty znasz jakąś, tutaj sprawdzamy kreatywność, czyli ten tata już cię odrzuca, no niestety. Będę musiał mu przekazać, że no przykre. Dobrze, a to jest pytanie z kolei innego ojca i ono pochodzi podobno z testów psychologicznych z lat 90. Czy jeśli widzisz za płotem psa, który na ciebie szczeka, to masz ochotę go kopnąć czy rzucić kamieniem? I autentycznie takie te pytania były w latach 90. Jesteśmy ojcami z tamtych czasów, niektórzy, więc... Ja pamiętam, że był taki zwyczaj, żeby się, w sensie zwyczaj, że nie było to tak kontrowersyjne, że jak jedziesz rowerem i tam jakieś psy tam latają, to że się w nie rzuca kamieniami. Nie robiłam tego nigdy, ale wiem, że ludzie tak robili. Natomiast i rzucić kamieniem albo co zrobić? Albo go kopnąć. Czy masz ochotę?
Tu nie chodzi, czy to zrobisz, czy masz ochotę. Nie, ale mam tak na przykład i tego w ogóle nie robię, no bo już też, ale że chciałabym wtedy być też zwierzęciem i móc poszczekać na tego psa, że ten piesek tak szczeka, no bo zazwyczaj te sytuacje przy płocie to są takie niesympatyczne, albo ten pies taki jest zdenerwowany, żeby tak szczekać razem na niego też. No dobrze, zapiszemy, przekażemy. No tu pytanie, no starałaś się sama wpleść, ale ja nie lubię, jak ktoś mi leci nie po kolei. Za co kochasz Dolny Śląsk? Kurde, za to, że taki jest, taki pomieszany, że tam jest tyle tej historii i ci Czesi, i ta niemiecka część, i oczywiście polski, Dolny Śląsk, i te wszystkie historie, i ci ludzie przywiezieni tam, nie wiadomo kto skąd jest, i jest tak dużo, jest po prostu super ciekawa historia Dolnego Śląska i jest bardzo piękny. Wszystko jest piękne i są świetne koleje dolnośląskie, bardzo się takie, bo dobre pociągi, wszędzie się dojedzie. A zamiast kebaba co tam się je? Na Dolnym Śląsku? Mhm. A pytasz mnie tak, jakby była Pytam cię, prawdziwa bo odpowiedź na to przypadkiem pytanie. trafiłem na taką odpowiedź na Wikipedii. Autentycznie jest notka na Wikipedii pod jednym daniem, że właśnie ono jest popularne na Dolnym, konkretnie we Wrocławiu i ono tam no, na Górnym Śląsku było, nie zdobyło popularności, na Dolnym Śląsku jest częściej rzekomo, bo nie wiem, czy jest prawda, niż kebab spożywany. A przypomina kebaba. Lawasz się je na przykład? Mówią, że lawasz? Nie, nie Nie, wiem. Knysza. Precle, bułkę, sznytkę, kołacz z mięsem. Knysza. A, knysza. To Rozumiem. rzekomo u nich jest taki hit. No. Dobrze, a jakim emotikonem jesteś? Bardzo lubię wszystkie. Lubię taki obrazek, który jest taki zażenowany i ma takie zęby i wszystkie jakieś takie, że jednak kurde nie wiadomo, co tu z tym zrobić. Więc wszystkie wskazujące na cringe i zażenowanie. Dobrze, i teraz następne pytanie. Kiedy obchodzimy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, a kiedy Dzień Mówienia jak Pirat? Nie wiem. Tego samego dnia, co Dzień Emotikona, wypadałoby wiedzieć, a to już jest wskazówka dla potencjalnego kandydata na ojca twojego. Ale popatrz, potrafię się przyznać, że nie wiem i że jestem otwarta na wiedzę. 19 dzień września. W To jest, moją rodzinę, tak, dlatego mówię, to jest wskazówka dla przyszłych ojców. Żeby łatwiej naprawdę było w moją zapamiętać. rodzinę jest Dzień Pirata. Nie, To Dzień Mówienia zmienia w jak ogóle Pirat. Dzień Mówienia jak Pirat. Tego. A Dzień Mówienia Pirat. No więc tak, więc to już wiesz, jak będziesz miała łatwiej, żeby zapamiętali, bo o tym później w mediach trąbią. A tutaj pytanie też od jednego z ojców, co masz wspólnego z żółwiami mata-mata? No to jest suchar taki za 2,50 po prostu plus VAT, nie? Po prostu odkryłam je i na cześć mojego nazwiska takie nazwano. Kiedyś się nazywało zupełnie inaczej. Nazywały się Małe Żółwie, a teraz się nazywają Żółwie Mata Mata. No takie małe nie są, mają piękną trójkątną głowę. Powiem ci, bardzo, bardzo ciekawe zwierzaczki, jeśli byś chciała faktycznie Ale są je jakieś odkryć. fajne, mądre, skaczą. Co robią te Ale żółwie? rzeczywiście, że żółwie skaczą, to jest w ogóle jedna z głównych cech żółwi. Skaczą i są mądre. Jakbyś miał pisać żółwia w dwóch cechach, to No maksa, no... nie? Genialny, jest taki troszkę płaskawy, ma taki specyficzny pyszczek, ryby łowi, no poluje na ryby, to nie siedzi z wędką jak pędzel. Nie? Ale jest duży ten żółw? Wiesz co, one chyba są do 44-45 centymetrów, o ile pamiętam. No to Tylko że one są takie spłaszczone, bardzo ciekawy wydom, mówię, bardzo ładne zwierzę, sobie warto obejrzeć. Tu pamiętam, że przed laty o mało bym został posiadaczem, więc jak usłyszałem to pytanie, to mówię, faktycznie przekażę. No dobrze, cóż Dziękuję dalej. bardzo. To już kolejna jest ciekawostka. Tak, no, każdy No stary musi widać, mieć że ciekawostki. naprawdę ojcowie zadają te pytania, że lubią ciekawostki. Tacy są ojcowie, Tak, że no lubicie oczywiście. ciekawostki. Nie, po prostu lubię przesłuchiwać ludzi i pokazywać, że jeszcze się gówniarzu będziesz uczyć, a ja do szkoły to 8 kilometrów w deszczu i z Ale plecakiem. tak jest, że jak ma się ojca, to rozmawia z tobą ojciec w kominiarce. No u mnie tak. Cieszę się bardzo, że CBA akurat mnie Ale to jest zaprosiło akurat na to jest rozmowę. bardzo fajne, Więc... wiesz, bo na przykład wiesz,
Masz zawsze niespodziankę. Idą Mhm. jacyś ludzie, a to może być twój stary i zawsze się lepiej zachowujesz przez to. Bo nie wiesz, czy naprawdę ktoś mówi, powiem twojemu ojcu, czy twój ojciec już nie wie o tym na przykład. A? Naprawdę wiele rzeczy mnie ominęło i dlatego cieszę się, że rozpoczęłam projekt Ojciec dla Agnieszki, bo jeszcze jest szansa dla mnie. No, jest szansa, poza tym, no, dzielnica, w której twój tata wchodzi, no to przecież tam też się w kominiarkach często śmiga, więc wiesz. Ale to Mhm. dopiero później do tego wrócimy. Dobrze. Kolejne pytanie również głębokie, lata 90. Czy zanim spuścisz wodę w toalecie, sprawdzasz wygląd stolca? Słuchaj, no tak by można było robić, gdyby toalety były z półeczką, ale już od lat szanujący się ludzie nie mają żadnych toalet z półeczką, więc nie ma co Szanujący się sprawdzać. ojcowie mają. Szanujący się ojcowie mają, wiesz? To jest podstawa. Jeżeli jest półeczka, to oczywiście zawsze jest to ciekawe, co tam człowiek narobił. Czyli pytanie, czy nadajesz mu imię, jest nierzeczowe, bo to jest kolejne pytanie do tego. I to też jest autentyczny cykl pytań właśnie sprzed lat, które zadawano kandydatom do różnych, że tak się wyraża, miejsc. Że widzę swój stolec i mówię, to jest dzisiaj Krzysiek. Tak, Y, dokładnie. Nigdy nie miałam takiego pomysłu, ale bardzo to kreatywne jest. Tak, i rzekomo, no ujmę to tak, osoba, która zadawała te pytania, twierdziła, iż pozwala to określić, czy dbasz o siebie i czy myślisz, że jesteś bardziej osadzona w przyszłości niż w przeszłości. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale do tego miało to prowadzić. Ja muszę ci powiedzieć, że naprawdę znasz wiele analitycznych osób. Ja Albo chyba nie zmyślam. poświęcam aż tyle refleksji swojemu życiu. No myślę, że to też trzeba kochać siebie, żeby kochać swój stolec i mówić, nie, no on zasługuje na imię, to jest George. Żegnaj. Prosto z drzewa, tak, ale możliwe, że Mhm. też zmyślam te fakty, więc też nie przywiązuję do tego wagi, ojcowie tak mają. O, tu pytanie. Kto jest hot i dlaczego Maciek Adamczyk? Dlaczego Maciek Adamczyk? To jest pytanie od jakiegoś ojca? Tak. No to pozdrawiam tego ojca i to miło, że chcę przekazać Maćkowi Adamczykowi, że jest hot. Maciek Adamczyk jest wspaniałym człowiekiem i jest atrakcyjnym mężczyzną, to prawda. No jest dużo ludzi, którzy są hot, jest tylu chłopów hot, tyle bab hot, naprawdę jest dużo ludzi, którzy są hot, no. Mam nazwiska podawać? Tak. Tak, To tak, ale jest to jest pytanie, ja hot? bardzo cię przepraszam, no takie pytanie dostałem, to nie jest tak, że my sobie tam Żeby siedzimy w tej ojciec wiedział, organizacji kogo i bić ewentualnie, gdyby żeby miała tak, powiedzieć, żeby kto wiedzieć, jest hot. Nie no, za dużo albo kogo ludzi jest córce hot, polecić, wiesz. naprawdę. Ludzie, no przejdźcie się ulicą. Jest naprawdę bardzo dużo hot ludzi. I za dużo ludzi jest hot po prostu. No, Trzech to jest wymień. trudne, bo jest dużo atrakcyjnych ludzi na świecie. Wymień 3 sztuki. Jakieś z nazwiska? Boże, ja się muszę teraz zastanowić, kto jest hot. Dobrze, wymieniam. Ja jestem w składzie do Bigosu i wymieniam, no nie wszystkie, no jak tylko 3 sztuki. Hot jest Martyna Podwysocka, jest Marta Górniak jest bardzo hot i hot jest Małgorzata Różalska. To na przykład takie osoby są bardzo No hot. i dało się. Proszę tutaj się nie krępować, naprawdę, nie? Bo Maciek, to dzisiaj dostałem aż SMS-a, podobno brzmi dziś jak Tomasz Knapik lub, to jest wersja innej osoby, jak Menel. W obu wypadkach w to wchodzę, bo ja mam dzisiaj chrypkę, wiesz, w radiu tak i zgłaszają moi konfidenci grzecznie wszystko, więc tutaj... Dobra, zostając, no ale skoro nie chciałeś odpowiedzieć, to jest też pytanie i ja zacząłem z nim problem, bo ja go nie lubię, ale okej, no zostając przy kolegach i koleżankach w branży, polscy stand-uperzy i jest taka gra Kiss, Marry, Kill i miałabyś tak 3 osoby przyporządkować, ale nie musisz. Pozwolę. To potem problemy No będą. dlatego mówię, no ale po prostu tutaj to Nie. jest, Ja no dużo, dobrze. ja trochę, w sensie, W sensie kill to wiadomo, nie? nie, ale też ja w ogóle. Ja muszę powiedzieć, że mam w sensie coś takiego, że ym, ja wiem, że to jest tylko gra, ale się jednak zastanawiasz nagle, podejmujesz, a ja wolę jednak prostsze rzeczy, hot or not, no, albo musisz spędzić z kimś jeden wieczór w wiadomym celu i ja lubię grać w tę grę, podając różnych ludzi, z którymi nie chciałoby się spędzić, więc męczyć ludzi jakimiś strasznymi pytaniami o strasznych polityków, no, że musisz jednak z kimś coś zrobić, ale to za dużo jest takiego p***enia się z tym Kiss, Marry, Kill. To po prostu, no, raczej to po prostu, no, połączyłabym to Kiss, no, i rozszerzyła, a po co już z tym Marry i z Kill, to szkoda zachodu.
To kto tam do Jest tych, dużo atrakcyjnych ludzi. to kto do tych kusioli się łapie? Nie A, powiem. Pomidor. dobra. O, mocne słowo. Kolejne. Opisz siebie jako buta. No to było dzisiaj na szybkości organizowane, więc możliwe, że znasz te pytania niektóre. To jest pytanie od taty szewca. No więc tak. E, Stąpa po ziemi. Jest przyczepiony do podłoża, to tak. Raczej bym powiedziała taki trzewik trochę retro, ale taki, że nosiła go kiedyś osoba stara, a teraz w lumpie kupiony przez osobę młodą i uważany za no, bardzo fajny bucik. Raczej się trzyma, coś tam odpada. Okej, no bardzo ciekawa. To myślę, że szewcy będą zachwyceni. Dobrze. Okej, następne. Gdybyś mogła, na jaką chorobę przewlekłą zmieniłabyś cukrzycę? A tu są męskie typy, bo podano mi 3 zespoły hipowentylacji, szpiczak mnogi lub zaburzenia erekcji, które myślę, że mogą być u Ciebie najtrudniejszym wyborem. Dziękuję za to pytanie, ponieważ to nie jest jedyna moja choroba przewlekła i tutaj w ogóle mam wątpliwość, jak już rozpoczną się spotkania z ojcami, to czy im mówić, że ja jestem chora, czy chce się mieć taką chorą córkę na różne choroby, bo ja nie jestem dobrą partią, ja nie jestem wymarzoną córką i taką, no i z kogo ona taka chora wyszła, czyje to DNA, więc ja nie wiem, czy taką chorą babę chcą, ale na jaką bym zamieniła, to ja tutaj nie będę. Nie, na żadną. Choroby przewlekłe są z dupy totalnie. I nie chcę żadnej. Na nic nie zamieniam. Poproszę, ja bym chciała po prostu poprosić i zgłosić się, jeżeli słuchają nas lekarze, albo jakiś ojciec jest lekarzem i ma tak, kurde, potrzebuje takiego królika doświadczalnego, żeby móc odkryć, mam pomysły na to, jak zwalczyć choroby przewlekłe, tylko nikt się nie chce poświęcić, to ja mogę się poświęcić, no, tak powiem. To Ci od razu powiem w imieniu ojców, bo bierzesz 55 wzwyż, to jak bierzesz tych 65 wzwyż, jakbyś wzięła jeszcze w tym targecie wiekowym, to bardzo by się ucieszyli, bo byś powiedziała, że ja mam cukrzycę, to ja miałem 30 lat temu, teraz to Ty sobie wiesz, dziewczyno, i się opanuj, młoda damo. Myślę, że akurat tu byś dostała wsparcie, może nie takie, na jakie byś liczyła, ale skuteczne. No cóż, dalej. No tutaj skoro już był cukier, to teraz jaką potrawą jesteś? Odpada znowu spaghetti z wczoraj, żebyśmy nie powtarzali Twoich dawnych odpowiedzi. Dziś odpowiada w ogóle. No ułan z dziś wesela takie... też był przecież. No to nie było przypadkiem, że Ci zabroniłem ułana brać na wesele, bo to kiedyś też powiedziałaś. Sama sobie tu pytanie zadałaś, młoda damo. Młoda damo, bo naprawdę się pogniewamy. Dzieci wiesz o mnie więcej niż ja o sobie. Ja jestem na pewno pizzą z Pizzy Hut, pizzą hawajską z Pizzy Hut na grubym cieście. O, na grubym cieście, oryginalny wybór. To jest moje ulubione danie. Tak, to jest ciekawe, bo akurat następne pytanie mam. Czy rogalik 8 days byłby lepszy od rogalika 7 days? Ja tak słyszałem, że jednak nie pizza. To jak to wygląda? No ale słuchaj, no też już się umówmy, no i 7 Days, król słodyczy, nie jest daniem. Oczywiście jak się spieszysz i żyjesz w ciągłym biegu, no to może zastąpić jakiś posiłek, ale potem są konsekwencje. Więc jest on słodyczem królewskim i żadnego 8 Days. Jest 7 Days i proszę tutaj nie bruździć nam. Co młoda damo, to ustalmy tak, mówisz o tej pizzy, mówisz o tych 7 days, a następne pytanie dziwnym trafem brzmi, dlaczego nadal zamawiasz jedzenie z menu dla dzieci? I z tego co ja kojarzę, to jedzenie z menu dla dzieci niekoniecznie zaliczamy do niego tę pizzę na grubym cieście, prawda? Skąd ty masz, ja jestem... Czy to jest jakiś eksperyment społeczny? Ja szykuję się do eksperymentu, do filmu Tak, dokumentalnego. my ale ojcowie nie wiem, co się kontrujemy dzieje. takie eksperymenty, wiesz, bo właśnie my sobie nie będziemy eksperymentować, młoda damo. Proszę odpowiadać. No może nie jest w menu dla dzieci, ale czasami jak jestem w restauracji dla dorosłych, to lubię sobie zajrzeć, co oni tam mają. Ta oferta dziecięca jest taka sobie, ale jakieś takie gnocchi z sosem pomidorowym dla dzieci albo mały rosołek, to fajne zawsze jest.
Nie gnocchi, a ziemnioki to po pierwsze taki ojcowski żart, a po drugie pytanie nadal brzmiało, dlaczego nadal zamawiasz jedzenie? Dlaczego? Ale w ogóle Zamawiasz, no. jakiekolwiek, Wiemy, że... czy z Nie, menu no dla to w menu dzieci? dla dzieci, no. Nie, Świadkowie no nie donoszą, chcę, że że tak jestem robisz, no. pamiętają, takie jestem małą dziewczynką, ale po prostu jest to też część menu i tam są zazwyczaj proste, smaczne rzeczy, czyli rzeczy, które są z pomidorów, rzeczy, które mają jakiś ser, jakieś węglowodany i kurczaka, no to kto by pogardził? No okej, no dobrze, następne pytanie masz też jedzeniowe. Jeśli miałbyś jeść jeden produkt lub danie do końca życia, co by to było? Wiesz, taki ojciec dużo nie umie gotować, więc musimy trafić, który z nas to potrafi robić, bo to już będzie twój wybór do końca życia tak naprawdę. Hmm. To są kategorie, bo na przykład obiad, że ja codziennie będę jadła ten sam obiad każdego dnia. No naprawdę, no, a na co ty liczysz? My jesteśmy tylko biednymi mężczyznami w wieku lekko wyżej niż średnim. No dobra, ale jakby była jakaś na przykład kluski śląskie, jakaś rolada, to mogłabym, ja bym chciała obiad, taki, że jest tam właśnie, jak powiedziałeś, ziemniok, coś pochodzenia ziemniaczanego. Może być kotlet, nie musi być mięsa, ale żeby były takie różne takie elementy ciepłe, obiadowe, jakieś buraczki, nie wiem, to mogłabym jeść do końca życia po prostu jakiś obiad, taki polski. No dobra, powiedzmy. Następne pytanie. Nie wszyscy, no powiem tak, no nie wszyscy w naszym stowarzyszeniu są do końca zdrowi psychicznie i wynika to z tego chyba to pytanie. To dobrze. Jak brzmiałoby tytuł twojej taśmy porno? Moje taśmy, Teraz, moje teraz taśmy, zrozumiałaś. dziękuję, ale w ogóle bardzo dziękuję za to, że to jest taśma, Na czym że to będziesz po kręcić, prostu no? nie jest nagrany film telefonem, tylko na taśmie, no więc mm, y, Tylko celuloid. ale jest taka w ogóle gra bardzo śmieszna, że się właśnie gada o ludziach i jakby się jaki miałaby tytuł film pornograficzny o nich i z nimi. Więc świetnie się w to gra, bardzo towarzyska gra, polecam. Słyszałem, że zawsze pytasz o tytuł książki, no ale okej. Mój tytuł takiej taśmy to byłby y, y, dobra, niech będzie. Jesteś u pani. O, ciekawe, ciekawe. Dobrze. Co mnie pyta ojciec, na co ja się zgodziłam, czyli rozmawiam z człowiekiem w kominiarce, który robi mi casting na córkę i pyta mnie, jaką miałabym taśmę porno. Od kogo jest to pytanie i co z tym człowiekiem jest nie tak? Nie wiem, co jest z nim nie tak, ale gdybyś na przykład odpowiedziała Władca Pierścieni, już by było, że coś jest z tobą nie tak i wiesz, a tutaj, no skromna, jednak ta taśma, no to jesteś u pani, to jest szansa, że jeszcze wiesz, ten ojciec powie skromna, młoda, damy radę. A jakbyś odpowiedziała, wiesz, takie, no nie wiem, albo co tam, jakiś, no ostatnio widziałem jeden tytuł, siedzi mi teraz tylko w głowie, więc nie powiem go o wściekłych czymś, bo kolega mi podsyła właśnie z tego naszego stowarzyszenia różne tytuły, ale no więc jakbyś powiedziała na przykład wściekłe waginy, to już niekoniecznie każdy ojciec by mógł cię, wiesz, przytulić, nie? Więc to jesteś u pani z dobrym tytułem, moim zdaniem. Zostańmy tak po prostu. Tak, Jesteś u pani. Zapraszam, premiera już wkrótce. bardzo dobrze. I po tym pytaniu jest, czy nowy ojciec też musi być z Pragi, bo tu mamy bardzo ograniczoną liczbę ojców. Mm, Nie, i chyba nie chciałabym, żeby ojciec był z Pragi, bo ja mam ojca z Pragi. Mój tata żyje w ogóle, No tak, dlatego więc ja tutaj mam to jednego pytanie, ojca z wiesz. Pragi. Może być z innego miejsca jednak. Nie no, bo wiesz, no ludzie mówią, że masz fetysz zasad z tych, wiesz, takich praskich, że taki uliczny sznyt, więc wolę spytać, czy następny też by musiał być, no bo wiesz, taki, przyjmijmy na to, nie wiem, strzelam dzielnicę przypadkowo z Włoch, to już niekoniecznie, prawda? Nie jest przypadkowa dzielnica, bo ja jestem z Włoch, Nie, więc tak. nie, szok. Niemożliwe. Jestem przerażona tym researchem. Nie no, ale przecież ojciec się może zgłosić z każdego miasta Polski i zagranicy, więc rozszerzmy to. O. Mam tatę z Pragi, a może mógł być tata Z tej drugiej Pragi, och, jak oryginalnie, szok w na szoku. przykład tata Czech, No dobrze. tata Włoch. A to akurat pytanie od matki, nie wiem dlaczego, bo tutaj się jedna tam stran żoliła.
Jesteś na środku ulicy, jedno dziecko zaraz defekuje, drugie zaraz wymiotuje. Co robisz? Wiemy, że jesteś świetną ciotką. Jak sobie ciotka teraz radzi? Czy dajesz im po szlugu, czy nie wiem, bo to wiem, że tak chciałaś zawsze dać pierwszego szluga, może to jest ten moment, nie? Jestem na środku, ale bo ja Ulicy, to spędzam jest rzeczywiście pytanie czas od z różnymi parami dzieci. Czy jest tak, że jesteśmy na jezdni, przechodzimy przez ulicę, czy idziemy sobie ulicą? Ujmę to tak, możesz to wybrać, bo to nie ja tego pytania akurat nie wymyślałem. Możesz nawet sobie wiek wybrać, byleby to nie było, że masz 18-latków dwóch, bo będzie to głupio wyglądało, że jeden jednak defekuje na ulicy, bo to... Jedno defekuje, drugie wymiotuje. Mhm. No to tak, jeżeli przechodzę przez jezdnię, to raczej biegnę bardzo szybko i w zależności od tego, w jakim wieku, jakich gabarytów są dzieci, to kogo mogę, to biorę pod pachę i biegnę jak najszybciej. No i Ładnie. chyba szukamy jakiejś sytuacji takiej roślinnej, że drzewa jakiś krzaczek. No i jeżeli to jest taka sytuacja nagła, no to w plenerze. Teraz jak powiedziałaś o tych zaroślach i krzakach, to ja dzisiaj przeglądając wypowiedzi moich przyjaciół i znajomych ze stowarzyszenia, natrafiłem na jedną, która mnie zastanawiała, a teraz widzę, że faktycznie ty byś się do tego nadawała, czyli jak będziesz w moim wieku, to się będziesz w łazience trawę chwytała. I nie wiedziałem, o co chodzi, a teraz tak zaczynam powoli rozumieć. O kurczę, to zadzwonię do tego gościa, a to jest szansa. Dobrze, a gdyby kosmici wylądowali na Ziemi, z kim poleciłabyś im porozmawiać? To też kobieta wymyśliła to pytanie, od razu mówię. Fajne, ciekawe, żeby trochę zależy, czego oni by potrzebowali, czy oni chcieliby szybko ustalić, do kogo teraz należy ziemia, czy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zróbmy tak, bo to jest za szerokie. Wylądują w Polsce, prawda? Tak, wyląduję w Polsce, ale powiem ci, miałeś przez chwilę taką minę, że zastanawiam się, czy nie chcesz zmienić tytułu swojej taśmy porno, wiesz? Powiem szczerze, jak pytałaś, w jakim celu tu wylądowali, to była obawa, ale dobrze, wylądowali w Polsce, możemy dać nawet Sosnowiec, żeby było łatwiej, to nie będzie też szkoda aż tak, nie? Wylądowali w Sosnowcu. Poleciłabym im po prostu, żeby wyszli ze statku, przeszli się Sosnowcem No, i krzyczeli: to jest Śląsk. ciekawe, no i, ale no to dlaczego ty zawsze musisz szukać konfliktu, bo to nie byłoby długo, Nie wydaje mi się, żeby kosmici przylecieli i mieli ochotę na nie? przyjaźń, więc trzeba szybko ich znokautować. Co, skoro ty teraz tak o lataniu, to następne pytanie idealnie. Kim był Franciszek Hynek i w których latach zdobył Puchar Gordona Beneta? Pilotem był przed wojną Czego pilotem? samolotu. Oj, ja bardzo przepraszam, ale nie masz tam gdzieś przy bloku takiej tabliczki, kim był? Rybowca, myśliwca, Nie. mm, takiego, takiego pontonu wielkiego Nie, no latającego. właśnie jestem ciekaw. No ja myślałem, że akurat sprawdziłaś tę ulicę. Bo to jest patron pewnej ulicy w Warszawie, akurat na Włochach, wiesz? Z zbiegu Mhm. okoliczności. Wiem, że był pilotem. Nie Pilotem wiem balonów. To jest właśnie A ciekawostka. balonów, No. naprawdę? Myślałam, że był pilotem samolotu. A właśnie, to jest ojcowska ciekawostka. Pilot balonów. Samolotów masz niedaleko, bo to Żwirko i Wigóra, prawda? Ale balonów, i to jest o tyle ciekawe, bo faktycznie zdobył 2 razy ten Puchar Gordona Beneta w 33 i 4. A sobie teraz sprawdzam, bo w 2018 Polacy po raz 6 zdobyli i byli to Mateusz Remkas i Jacek Bogdański. Wciąż są międzynarodowe zawody balonów wolnych. I jako każdy stary, dobry ojciec, powiem ci, że ja jak byłem młody, to wygrałem zawody balonów zajebiście szybkich, bo oni wolne. I to samo oni, więc tutaj Wiadomo. już wiesz, to wiadomo, proste. Wiadomo. Bardzo dziękuję za tę informację. No to wróćmy. W takim razie poszparam więcej, spróbuję dowiedzieć więcej o Franciszku H. Bardzo dobrze, no wypadałoby mimo wszystko, nie? Szukałem nawet, czy nie ma To przypadkiem robią ojcowie. Faktycznie ja tego nigdy nie doświadczyłam, że na przykład ojciec sprawdza wiedzę i ci też podkreśla, czego nie wiesz, bo on wie. I to jest bardzo ciekawy zabieg, bo czy to jest tak, że po prostu ojciec jest taki
chcę dobrze i chcę, żeby ten dzieciak wiedział po prostu. Oczywiście, że chcę dobrze. Czy A w ja ci pewnym tego momencie ma tłumaczę. trochę tak, jestem zajebisty, a ty jesteś debilem Nie, to i jest właśnie muszę w drugą stronę, bo nie, tu nie chodzi o tak, tylko tu właśnie chodzi o obronienie dziecka przed tym, bo wyobraź sobie, bo tak jak ustaliliśmy na tych Włochach, gdzieś tam jest taka ulica, wyobraź sobie, że mieszkasz na takiej ulicy, nie? Ktoś ci zadaje to pytanie i ty nie wiesz. I ten ojciec ma cię przed tym wybronić. Ja dlatego zawsze jak wybieram mieszkanie, to biorę takie, żeby były jakieś proste nazwy ulic, wiesz, żebym nie miał później problemów, nie? Wiadomo, to się bardzo często zdarza, ale jak już bym na radną Włoch, w których jest ulica Franciszka Chynka, startowała, no to wtedy mogliby mnie przyłapać na tej niewiedzy. I dokładnie akurat, no nie będę, no w Katowicach były rady dzielnic i spotykałem się z radnymi, którzy właśnie uważali, że to jest bardzo ważne, więc tak, Mhm. jeśli by startował, tak, ale no to taka ciekawostka, zwykła ciekawostka. No następne pytanie przecież, czy hot dog to kanapka, już bez balonów, proszę bardzo. Dużo o hot dogach, bo to już drugie. Śnie. Zauważam pewien wzorzec. Wydaje mi się, że ma znamiona kanapki. No, są jakieś dwie części chlebowe, jest jakiś środek, więc powiedziałabym, że jest to kanapka. Mhm, dobrze. A dlaczego nie lubisz gotować, choć jak trzeba, to potrafisz? Ja powiem jeszcze inaczej. Ja lubię gotować, ale ja gotuję jak stereotypowy mężczyzna z dawnych lat, jak tak zwany dawny ojciec, czyli ja gotuję od święta. Ja gotuję na święta, jak mam jakichś gości. To jest tak, że to musi być jakaś okazja i wszyscy muszą wiedzieć, że ja ugotowałam tym razem rzecz. Natomiast nie jest to moja pasja, że na przykład myślę sobie, taka sobota, co ja dzisiaj upiwcę, to bardzo rzadko mi się zdarza taka myśl, ale na okoliczność to lubię bardzo. A co jest twoją pasją? Bo takiego pytania na pewno nie ma, bo tutaj ja widziałem pytania, więc wiem, że takiego na pewno nie ma, to tak dorzucę coś od siebie. To jest moją pasją. No oczywiście oprócz tego, że komedia jest i filmy i komedia to jest rzecz, to są rzeczy, które najbardziej mnie interesują, to ja bardzo lubię, no to akurat będzie, nie wiedziałam, kto to był Franciszek Chynek do końca, ale lubię historię w ogóle bardzo. Mhm. Więc jak mam wolny czas, to słucham historycznych podcastów, bardzo lubię II wojnę światową, lubię historię polskich Żydów, przedwojnie i II wojna światowa. To są moje ulubione okresy historyczne, takie do zgłębiania. Dobrze, dobrze. Tak powiem szczerze, gdy o tej pasji pytałem, to przypomniała mi się była piosenka, którą ojcowie w moim wieku słuchali zespołu Dr. Hackenbush, nawiązującego zresztą do pewnych komików i tam, bo moją pasją jest zabijanie. No niestety, no miałem nadzieję, że będzie taka odpowiedź, no więc ja już odpadam powoli w przedbiegach, ale dobra. Lećmy dalej. Gdybyś musiała mówić jak bohater kreskówki przez resztę życia, to jaki byłby to bohater? Głosem, czy żeby mieć takie poglądy na przykład? Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że chyba chodzi o cały ten anturaż. Mogłabym mówić jak Pumba na O! przykład. No wiesz, no jest to pewne rozwiązanie. Mówię jak Pumba. Choć wiesz, czyj to był głos? Bo to chyba, dobrze pamiętam, że to był Emilian Kamiński. Pumba, chyba tak. Chyba A tak, nie? Timon to był Jezus ten, Maria, więc wysoki. ja mam go przed oczami. No, ten właśnie. Mhm. Tyniec. Koniec. Boże, no ale to teraz mnie przeciorałaś. Teraz to mnie przeciorałaś, bo no... Tyniec. Nie pamiętam, kto grał lwy, to nie będę oszukiwał. Kogo? Kto lwy podkładał, nie będę oszukiwał. No ale dobra, głos, bo tutaj jest dalsza część pytania, więc celowo nie przeczytam od razu, żebyś nie miała wymówki, czyli zademonstruj, jakby to wyglądało. Nie, jestem wstydzona, nie pamiętam. Przed tatą? A kto ci tyłek wycierał? No, jak byłaś mała. Proszę bardzo, to jest klasyczne ojcowski. Tu nie ma się co wstydzić, proszę bardzo. Udajemy. Nie lubię zrobić tak Pumby na zawołanie. Nie umiem, nie, Ale próba Nie. piękna. nie. Dobra. On jakiś taki był wieprz. To była moja interpretacja. Bardzo Jak ładnie. Pumba? No, Czy Pumba mówił tak? tam było gdy był ze mnie mały wieprz. Ja pamiętam jak śpiewał, jak mówił, nie pamiętam. No właśnie. Może on w ogóle nie mówił, może on tylko śpiewał cały czas. bo Mówił też, parę razy, mówił parę razy. No ale
No trudno, skoro nie, no to jakoś to będziemy musieli przeżyć. No, ale bardzo ładnie, mocne 3 minus dostajesz za to. Gdyby ktoś kazał ci zjeść kredkę, to jaki miałaby kolor? To jest pytanie takie bardzo dziecięce wręcz, Mhm. któregoś trzeba na badania żeby to wysłać. wszystko tu pasowało, żeby nie było widać, że ją zjadłam. Trzeba zbadać tego gościa. Masz 20 minut na stworzenie planu na wypadek apokalipsy zombie. Co robisz, a co robisz, jeśli miałabyś 24 godziny? W sensie w ogóle, że jak My już ojcowie stworzyłam, jesteśmy co już ja... na to przygotowani, więc jak nie wiesz, trzeba by patrzeć, co stary już zrobił w szafie. Normalnie wyjmujesz sztyl od miotły, czy tam siekierę, jak ja akurat mam. I działasz. Puszeczki wszystkie swoje z jedzeniem. Mhm. Stary Ale preppers, więc ty? w sensie, że mam tak, dostaję teraz wiadomość, że będzie apokalipsa zombie Ona już za jest, masz 20 20 minut. minut, po prostu już się piersi do ciebie zbliżą. Masz jeszcze 20 minut szansy. Nie mam jeszcze 20 minut. Kurde, no to chyba zadzwonię do kogoś, tak pogadam, zapytam, jak tam się mają wszyscy. Ja dużo ludzi mam, którzy muszę wiedzieć, co się z nimi dzieje. No. Naprawdę? Na pewno Czyli jest bierzesz na tak, telefon. że kierowałabym się w stronę mojej siostry i moich siostrzenic. O, Żebyśmy gdziekolwiek mamy spierdalać, żebyśmy razem uciekły. wspaniale. To myślę, że się ucieszą. Tym bardziej wszyscy wiemy, że lubisz siostrzenicę. A gdyby... Ojejku. Ja muszę zobaczyć, który to pytanie wymyślił. Gdybyś widziała, że kolega z pracy dłubie w nosie i zjada to, co wyjął, jak byś zareagowała? I to jest komentarz, bo ta osoba odpowiedziała, czy zamierzasz to dokończyć. To Że tak bym odpowiedział, nie, tak ten ojciec odpowiedział i jest ciekaw twojej odpowiedzi. że ten ojciec by od razu powiedział do tego chłopa, Tak. tam Robert, zamierzasz to dokończyć. Bardzo trudna sytuacja, bardzo niekomfortowa rzecz, bo może już wśród dorosłych dzieci, no ale dzieci wpierdalają strasznie dużo tych gili, a dorośli, mężczyźni, no bardzo dużo dubiecie w nosie w samochodach i to widać bardzo w korkach, jak po prostu tam ładujecie towar albo wyładowujecie go z nosa. Bardzo to jest nieprzyjemne, w ogóle ludzie, nieprzyjemna sytuacja. To zależy, jeżeli to jest kolega, taki, że my se gadamy i w ogóle sobie, nie wiem, siedzimy i kolega z pracy, dobra, no bo co ja sobie myślę, że ja pracuję w korporacji, kolega komik, nie, no jak komik siedzimy w garderobie i x osoba zjada gilę przy mnie, no to mu mówię, że proszę, żeby po prostu nie spożywał przy mnie, bo nie lubię, no. Żeby Nie ograniczył jestem kalorie. złośliwa, bo może robi to nerwowo, może ma taki tik, może po prostu, wiesz, jest jakiś powód, dla którego musi to robić, ale mówię mu normalnie. Podpadłaś mi, dlatego cytuję samą ciebie w tej wypowiedzi z czasów, gdy pracowałaś w Nowych Horyzontach. Czyli czy to już wszystko na ten temat? Bo ja na przykład nie lubię w nosie i jeszcze co ciekawsze nie jeżdżę samochodami, ponieważ nie posiadam prawa jazdy. Więc ja jestem dlatego tutaj, wiem, że u ciebie już minusa mam. No cóż, no. Zobaczymy co dalej. Dlaczego Unia Europejska jest zła? Nie uważam tak. Uważałam tak, gdy byłam nastolatką. Teraz nie mam takiego poczucia. Czyli nie, no dobrze, no cóż. Patrzę, tu jeszcze o tobie pisano. Ma cukrzycę, jak wiesz, prowadzi często konferencje, bla, 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 Chodzi Holokaust. często konferencje, ciekawe. Nie zostawia recenzji w necie. Dlaczego nie zostawiasz recenzji w necie? Wydaje mi się, że świat naprawdę nie potrzebuje jeszcze jednej osoby, która będzie opiniowała każde miejsce, w którym coś jadła, albo każde miejsce, w którym coś robiła. Dobrze, okej, dużo jeździ taksówkami, terarara. Bała się, że się Bóg na nią obrazi. No to takie już powoli kończące. Dlaczego to ja powinienem zostać twoim ojcem? Słuchaj, to nie jest tak, że ty po prostu spędziłeś ze mną godzinę, to bardzo miło, odezwałeś się do mnie, bardzo dziękuję za inicjatywę, ale to my troszkę za mało się tu poznaliśmy, bo to, że ty mnie wziąłeś w krzyżowy ogień pytań, że jesteś przygotowany i wiesz jakieś rzeczy na mój temat, to jest też duży plus. Natomiast
Ja jak odwiedzę ojców, to ja bym chciała, żebyś mi kawałek swojego świata pokazał. Co ty robisz, jak ty żyjesz, jak ty spędzasz czas wolny, gdzie chciałbyś mnie zabrać? Co chciałbyś mi pokazać? No, No, czy to są pytania do mnie teraz kierowane? Czy ja chciałem ci powiedzieć tak. lepiej, żebyś nie wiedział. No, do zoo bym cię zabrał, to jest moje ulubione miejsce. Nie wierzę w to, że to jest twoje ulubione miejsce. No to może jedno z ulubione, ale naprawdę jest ulubione. Jak No mieszkałem to w tym fajnie. waszym pięknym mieście, to miałem nawet karnet do zoo waszego. Mhm. Więc tutaj dowody Bardzo, są na to. więc pewnie chciałabym zobaczyć, właśnie wziąć udział w jakimś. I to nie chodzi o mega atrakcje, tylko o to, jak ty sobie na co dzień żyjesz, jak się z tobą gada, co ty masz do powiedzenia o Bardzo świecie, źle się ze czy mną masz gada. dzieci i jak się o nich wypowiadasz. Mm. No ale dobrze, to teraz i masz kandydata na ojca, już wykreślmy mnie. I proszę teraz ten taki, wiesz, szybki speech twój, jak ty chcesz jego przekonać. Jest już idealny kandydat, no bo sama mówisz, że część tych kandydatów podsyłają córy. To więc będziesz też musiała prawdopodobnie któregoś z nich przekonać. Więc teraz proszę, wsiadasz do windy, chłop sobie spokojnie dłubie w nosie, bo akurat wysiadł z auta i tam nie zdążył, no nie? I ty Mm. nagle mówisz, ciach, mam cię, jesteś moim ojcem. Dlaczego? Mówię tak, na przykład dzisiaj mamy taką figurę Roberta. Ja mówię, Robert, posłuchaj, wszystko wskazuje na to, że ty jesteś porządnym ojcem. I daj mi, Robert, taką możliwość, bo też to jest bardzo istotna, tutaj robię przecinek informacji, ja nie szukam ojca na całe życie, bo po pierwsze, ja już w przedziale jednego dostałam, ale chciałabym zobaczyć, jak to jest z takim ojcem, co jest obecny, co wy ludzie dorośli robicie z ojcami w ogóle, jak to jest, o czym się gada z ojcem, o co można prosić ojca, co można ojcu też samemu dać. No więc ja mówię, Robert, jeszcze przepraszam, znowu przecinek. Ten Robert oszaleje, bo ja mam ADHD. Będzie taki, daj do brzegu, dziewczyno, bo mnie zaraz chuj strzeli. Tam do E, windy mógł wysiąść, wiesz, więc się ogarnij. ale ta winda, ten budynek ma wiele Wcisnęła pięter. stop, I jest ja, jeszcze i bardziej ja creepy, wcisnęłam nie? stop. Powiedziałam, posłuchaj, Robert, musisz teraz mnie posłuchać. Chciałam powiedzieć, są momenty, że jestem dużą osobą i nie potrzebuję ojca na co dzień, ani nie chcę być małą dziewczynką i udawać dziecka, które zamawia dziecięce dania, tylko na co dzień są takie chwile, kiedy mi się przypomina i czuję to, że kogoś tu kurde brakuje i nigdy praktycznie tej osoby tutaj nie była, jak była, to była bardzo dawno temu i to jest właśnie na Wigilię, bo jest tak rodzinnie, bo jest tak intymnie, bo po prostu tacy ludzie są strasznie blisko siebie i czuję wtedy dużą tęsknotę. Więc ja mówię, Robert, wracając, jesteśmy w windzie. Jesteś porządnym człowiekiem, dobrze ci z oczu patrzy, fajnie się z tobą gada, jesteś dobry dla ludzi. Chodź do mnie na Wigilię i po prostu posiedzimy sobie i będziesz jeden wieczór ojcem moim. Zobaczę, jak to jest, czego będziesz mi życzył, jak tam będziesz, jak będziemy sobie gadać tam nad tym karpiem, z czego będziemy się śmiać, o co ci będę mogła zapytać. No, ja chcę jeden wieczór tylko, ja nie chcę całego życia. No powiem ci, że gdyby ten biedny człowiek nie wiedział, że tak do niego zagaisz, to mógłby się poczuć naprawdę niekomfortowo w tej windzie. Ale ja tak przecież to wszyscy będą za zgodą. Przecież ja nie chodzę po ulicy i nie patrzę na chłopów jakiś taki w wieku średnim plus i mówię, przepraszam pana najmocniej, proszę ze mną na Wigilię. Nie no, chcemy trochę posprawdzać rzeczy. Chcemy też poobserwować. I co ten biedny ojciec oprócz tej wigilii będzie musiał jeszcze tam zrobić, żebyśmy też udali kandydatom szansę. Na razie wiemy, że chcielibyśmy po prostu z malutką ekipą, bo jest to projekt filmowy oddolny. Nie stoją za nami żadne korporacje ani państwowe pieniądze, na razie jeszcze filmowe. Chcielibyśmy tych ojców odwiedzić w miejscach, gdzie oni mieszkają. Nie tak, że musimy wejść do domu, ale jeżeli odezwał się tata z Podlasia, to żeśmy pojechali na Podlasie, więc pierwszy krok to jest taki zapoznawczy, że po prostu zwykłe spotkanie gdzieś w miejscu wygodnym dla potencjalnego taty. Więc to, co musi zrobić, to
być otwarty i chętny do tego, żeby pokazać swój świat. A ta Wigilia to jakąś konkretną datę będzie miała, czy... No, 24. Czyli tak na poważnie wchodzisz, tak? Że wyrywasz go z Wigilii jego rodzinnej. Ja wiem, że to jest trudna sytuacja, to jeszcze wszystko ustalimy wcześniej, bo mogą być pewne niesnaski, mogą się zdenerwować żony, jeżeli są, albo dzieci prawdziwe, które są i mieć tak, ej, gdzie jest tata? No tata pojechał do Agnieszki, do Warszawy, bo mamy nową siostrę, więc nie chciałabym przykrości żadnych nikomu sprawić. Ale to jest wszystko wielką przygodą i tajemnicą, jak to się skończy, bo dopiero skończyliśmy zbieranie maili. Dobrze, dobrze, no to bardzo mnie to cieszy, to wiesz, no my w naszym towarzystwie postaramy się jakąś rekomendację, choć no nie wszystkie odpowiedzi były udzielone z należytą dobra. starannością. Dobra, ale co, ale nie nadaje się na córkę? Kto się nadaje na córkę? A ty o nazwiska mnie teraz pytasz, bo jak ja pytałem o nazwiska, to nie było No, wymarzona nazwisk. córka, co? Iga Świątek? To jest wymarzona córka? Dlaczego akurat ona? Ja tutaj bym dalej brnął w Maćka Adamczyka. Że chciałbyś po prostu mieć syna Maćka Nie, Adamczyka? córkę. Wolałbym go Córkę. właśnie jako córkę. Mm. Synów już mam, to wiesz, to trzeci mógłby się niekomfortowo po prostu. Jaka jest wymarzona córka? Żeby była z sukcesami, czy żeby była miła, czy żeby była pomocna, czy żeby była wykształcona i można mówić, o, moja córka mówi w 5 językach, czy żeby była bogata, Boże, to czy żeby faktycznie chłopa fajnego znalazła, albo babę, a jak babę znajdzie, to dobra córka, czy niedobra? Ale masz No, straszny zapytaj. obraz ojca. Może jeśli myślisz, że ojciec chce, żeby właśnie tutaj sukcesami się chwalić takimi rzeczami. Ja nie wiem, czego chcecie od córek Kurczaczki, swoich to minusik na dorosłych. naszym, to minusik. Czego chcemy? Żeby czuła się spełniona i dążyła do tego, żeby jej było okej. Nie można niczego więcej oczekiwać od swojej córki. No wiadomo, że my w stowarzyszeniu oczekujemy, żeby gotowała częściej niż raz w miesiąc, tam ileś na święta, bo to jest żenujące. Z tymi daniami to akurat dla dzieci jest bardzo dobrze, bo one są tańsze, więc dlatego tutaj miałaś od razu, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, wiesz. To ci mogę powiedzieć, że to na pewno wszystkich nas przekonało. No tutaj kiedyś miałaś tą dystrybucję filmów, stąd pytanie o porno, no bo to jednak każdy myślał, że może takie, no ale trzeba było wytłumaczyć, że na Blu-rayu to już chłopy nie wiedziały, co to jest, to dwóch zrezygnowało od razu, bo myśleli, że ich obrażasz. No i co, no pomyślimy, młoda damo, życzymy ci z naszej strony, a szczególnie z mojej powodzenia, wszystkim, którzy dali radę wysłuchać tej naszej specyficznej tutaj rozmowy, czy odwróconego castingu, no zachęcam ich do subskrybowania tego kanału, a za ciebie trzymam kciuki. Serdecznie dziękuję oraz wszystkim ojcom z waszego stowarzyszenia. Chciałam tylko dopytać, czy to jest okręg śląski, czy taki ogólnopolski? Ogólnoświatowy. To jest- Ogólnoświatowy. Tak, my jesteśmy, to jest Jesteście z spisek tajnego taki- stowarzyszenia z ojcowskiej masonerii. Bardzo fajnie, że Tak. żeśmy sobie nagrali i że się spotkaliśmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. To do następnej razy. Bardzo dziękuję.